Witam Was serdecznie, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl. Dzisiaj oldschoolowo, retro, vintage'owo chciałbym Wam zaprezentować, co już dawno Wam obiecałem, model Swordfisha. Drugie wydanie, a może i trzecie wydanie, w każdym razie jest to, posłuchajcie, dziadek tego Swordfisha, wydanego w 2012 roku, a mianowicie zaprezentuję Wam model z 1963 roku. Jest to legendarny samolot, tak naprawdę, mało znany w ogóle, nie ma zbyt dużo publikacji, a to jest naprawdę samolot, który odwalił kawał dobrej roboty w trakcie II wojny światowej, w walkach na Morzu Północnym, można powiedzieć, ale również, posłuchajcie, nad Bałtykiem też latał. I tutaj ciekawe rzeczy są. To jest model, który w ogóle samolotu, który powstał w 1939 roku w angielskiej firmie Fairey. Został on zaplanowany i wyprodukowali z własnej inicjatywy tej firmy. Skonstruowany został samolot bombowo-torpedowy i rozpoznawczy. I on był oznaczony pierwotnie jako TSR-1, czyli samolot torpedowo-rakietowy, jak i również zwiadowczy. Po tutaj katastrofie prototypu 11 września 1933 roku wytwórnia ta zbudowała drugi ulepszony prototyp, który nazywał się TSR, czyli Torpedo Strike Reconnaissance 2, TSR-2, i tym razem, uwzględniając także wymagania brytyjskiego Ministerstwa Lotnictwa, poproszono, żeby ten samolot był również z możliwością przenoszenia torped dłuższych. I tutaj chodziło o torpedy S-1533. W celu polepszenia osiągów otrzymał on tutaj nowy silnik o zwiększonej mocy Bristol Pegasus 3 M3, który miał 690 koni mechanicznych. Dokonano w nim również właśnie niewielkiej zmiany pod kątem właśnie samolotu torpedowego, a mianowicie wydłużono kadłub, jak i również zmieniono tylne stery. I ten drugi prototyp został oblatany 17 kwietnia 1934 roku i w toku prób wyposażono go również w pływaki, z którymi odbył pierwsze loty 10 listopada 1934 roku. Czyli był takim hydroplanem. I po wszechstronnych próbach wprowadzonych m.in. na lotniskowcu HMS Korgus, chyba dobrze wypowiedziałem, samolot został oceniony jako udana konstrukcja i zaakceptowany na uzbrojenie brytyjskiego lotnictwa marynarki wojennej. Otrzymał tutaj nazwę właśnie Swordfish, czyli krótko mówiąc miecznika. I 23 kwietnia 1935 roku fabryka Fairey otrzymała pierwsze zamówienie na 86 sztuk i pierwszy seryjny samolot został oblatany 31 grudnia 1935 roku, a produkcja na większą skalę ruszyła po 1936 roku. I ten model występował, posłuchajcie, w 3 wersjach, jeżeli chodzi o wersje bojowe, bo była 4. wersja, która była samolotem szkolno-treningowym, i Mark 1 była to wersja podstawowa pokładowego samolotu torpedowego i rozpoznawczego lub wodno-płatowego. I one były tutaj wyposażone w bomby, jak i również w torpedy. Mark 2 była to właśnie wersja do zwalczania okrętów podwodnych i ona była właśnie uzbrojona w niekierowane pociski rakietowe. Część z mocniejszym, właśnie tutaj zmieniono też na silniejszy silnik, a mianowicie zastosowano Bristol Pegasus 33.
No i wersja trzecia do zwalczania okrętów podwodnych wyposażona była w radar, pociski rakietowe i silnik Pegasus 30. Ale tutaj mamy dwie wersje, Mark 1, tak naprawdę Mark 2, jak i również tutaj mamy z Airfixa z 2012 roku, model w wersji bombowej również, ale jest tutaj wersja też torpedowa. I tutaj warto też nadmienić, że ten samolot brał udział w poszukiwaniach Bismarcka. I te samoloty właśnie zaatakowały też Bismarcka, uszkadzając ten, na przykład ster został uszkodzony i uszkodzony chyba kadłub częściowo, no co spowodowało, że Bismarck został zatopiony przez lotnictwo brytyjskie. Popatrzcie, tak wygląda pudełeczko. To jest model właśnie, tak jak wspomniałem, 63 rok. Czyli porównajcie sobie, jak teraz te modele wyglądają, a jak przedtem. Ja sklejałem ten model w wersji torpedowej, z tego co pamiętam. Tak prezentuje się, posłuchajcie, instrukcja. Pożółkła kartka. I tutaj, proszę bardzo, mamy wszystkie informacje, jeżeli chodzi o sklejanie. Możemy wykonać model, uwaga, torpedowo-rakietowy. Nie wiem, jak to wygląda. Możliwe, że producent chciał pokazać, że te samoloty były tak i tak jednocześnie wyposażone. Z tego, co ja wyczytałem, to właśnie były wersje z rakietami i z torpedami. Załoga składała się z 3 pilotów, ale tutaj w tej wersji mam tylko 2 figurki i miejsca na 2, na pilota, jak i również obserwatora strzelca. Tak prezentuje się kalkomania z tamtych czasów, pożółkła niesamowicie. Ja powiem wam, ten model naprawdę bardzo mile wspominam. Oj, niesamowitą ilość walk przeprowadziłem tym samolotem. Wiem, że miałem torpedę tak sklejoną, że mogłem ją użyć, wyrzucić po prostu. Ale posłuchajcie, to były lata 70. I powiem wam, że te samoloty wtedy robiły niesamowitą furorę, cieszyły się bardzo dużym powodzeniem. Co prawda były one sprzedawane w tak zwanym drugim obiegu, ściągane z Anglii, przeliczane funty na złotówki były. To były czasy, kiedy ten funt kosztował niesamowite pieniądze i były one niesamowicie drogie. Więc ja jestem pełen podziwu dla swoich rodziców, że te modele, można powiedzieć, kosztowały, tak jak dzisiaj powiedzmy, na przykład PZL w 4.8 od na przykład Army. Cholerne pieniądze to kosztowało. Ciekaw jestem, jak moi rówieśnicy odbiorą ten unboxing vintage, retro, jak oni będą komentować właśnie, czy mają jakieś wspomnienia z tego modelu, czy sklejali ten model. Tu mamy właśnie bardzo fajną taką podstawkę, którą sobie można było zamontować po wycięciu odpowiedniego kawałka, czy nawet tu był kawałek. O, widzicie, tu jest taki ząbek. Można było sobie ten samolot właśnie złożyć po pomalowaniu, po sklejeniu. Zwróćcie uwagę, jak one były fajnie robione. Można było sobie tutaj właśnie włożyć ten samolot i był na półce jako latający, a tutaj o tyle dobrze było, że było podwozie stałe, tak, niechowane. I powiem wam, ten samolot, gorzej było, jak był samolot schowanym podwoziem, to tak nie za bardzo mi to leżało, że on ma nieschowane podwozie. Raz skleiłem taki samolot, ale byłem niepocieszony, że on tak wygląda. Ze schowanym podwoziem. Tak wygląda, posłuchajcie, kadłub. Zwróćcie uwagę na detal, bo pamiętajcie, że ten samolot był częściowo metalowy, częściowo kryty płótnem. Prezentował się następująco. Tu warto też zwrócić uwagę na detal. Linie podziału są wypukłe oczywiście, jak i również wszystkie nity. Tak wygląda kabina bez oczywiście foteli. Następnie pokażę wam, jak się prezentują skrzydła. To jest dość duży samolot. Nie wiem, powiem wam, czy on został wyprodukowany w 4.8, ale zwróćcie uwagę, tutaj teraz tak. Zawsze były właśnie te piny.
O tym mówię właśnie. I bardzo dobrze one były spasowane. 63 rok, powtarzam. Ale oczywiście to jest chyba drugie czy trzecie wydanie, tak jak wspominałem. No, one powinny mi to wskoczyć, bo jak patrzyłem sobie poprzednio, no w każdym razie powiem wam, samoloty były naprawdę bardzo dobrze spasowane. No tu trzeba oczywiście trochę podszlifować, poprzypiłować, ale powiem wam, no bez przesady. Tutaj mamy chyba elementy, które nam wchodziły w ten sposób, bodajże, tu się wklejało, może w ten sposób, już nie pamiętam, chyba raczej w ten sposób wklejaliśmy i łączyliśmy właśnie te z tym płatem w tym miejscu, bo pamiętajmy, że był przesunięty płat. No i tutaj oczywiście linie podziału są wypukłe, ale to też jest skrzydło kryte właśnie płótnem, więc to jest to żebrowanie, można powiedzieć. Więc jak na tamte czasy ten model był naprawdę niesamowicie rewelacyjnie wykonany. Może inaczej, tak powinienem zrobić. O, w ten sposób. A tu od spodu mamy właśnie mocowania na torpedę, jak i również właśnie na te elementy, czyli wyrzutnie rakiet. Tak prezentują się wyrzutnie rakiet. Tak prezentują się dwaj piloci. Tam pokażę, żebyście dobrze widzieli. No wyglądają jak pacynki. Tu widzimy, silnik jest wykonany od razu już w osłonie. Śmigło wygląda w ten. Wielu z was, jak teraz ogląda, to pewnie powie, że to jest prymitywne. Ale posłuchajcie, to jest 62 lata. 62 lata ten model ma. Więc moi mili, na tamte czasy był to naprawdę rewelacyjnie zrobiony samolot. Tu mamy następnie w ten sposób składamy sobie ogon. Tu jest karabin. Znajduje się. Kolejne podpory. Zobaczcie, jak było to. Tu trzeba było zaszpachlować, o ile wiadomo, że nie za bardzo były szpachle, ale coś mi tutaj nie pasuje, jest dość coś krzywo. Może on tak miał, chociaż ja teraz tego nie pamiętam, no ale wątpię, żeby miał tak ogon skrzywiony, więc możliwe, że coś jest tutaj źle przesunięte. Otwory są wywiercone, bo on powinien raczej być prosto. Tak jak na przykład tutaj sobie weźmiemy ten kadłub, tu trzeba, wiecie co, faktycznie jakoś tak było to skoszone. Nie wiem, o co chodzi, posłuchajcie, dopiero teraz się tego dopatrzyłem. W każdym razie, no tu mamy pozostałe elementy, podpory. No i tu mamy właśnie kolejną ramkę. Tu mamy jedną ramkę właśnie z torpedą. Rura wydechowa. Tu mamy uchwyty do torpedy. Tylne koło. Kolejne podpórki. Właśnie tu są rakiety, koła. No, tak wyglądał ten samolot wtedy. A jak wygląda, posłuchajcie teraz, no teraz to jest w ogóle kosmos, jeżeli chodzi o właśnie Swordfisha. Swordfish wykonany przez Revela, odświeżony, tu nie ma czegoś takiego jak świeżony, on był po prostu zrobiony od podstaw, ten samolot. Jak ja go zobaczyłem, to powiedziałem, że musi on być mój i dostałem go w prezencie od znajomych. I ten samolot teraz prezentuje się w ten sposób. Gdzieś tu torba była chyba rozcięta, dokładnie. Tu mam właśnie oznaczenia. No i to jest teraz, posłuchajcie, coś przepięknego, jeżeli chodzi o Airfixa. Bardzo dokładnie wszystko wykonał. Ale czy on ma pilotów? Kurka wodna. Wiecie co? Poczekajcie. Tu nie ma. Łe. Ale lipa. Nie dali pilotów. Po prostu nie wiem, nie widzę pilotów. Zobaczcie teraz, jaki jest detal wykonany. Tu mamy na przykład z tyłu właśnie ster do torpedy razem ze śrubami. No jest to model naprawdę
przepięknie wykonane i najwyższa pora po uporaniu się z innymi projektami. Tu jest radiostacja. No i muszę zakupić sobie 3 pilotów, bo tu widzimy jeden, drugi, ale gdzie jest trzeci, to nie wiem, bo tutaj z reguły były 3 pilotów. O rany, ta torebka jest bardzo ważna. A mianowicie oszklenie. Bez tego ani rusz. To wszystko dzisiaj z mojej strony. Mieliśmy unboxing. Posłuchajcie, 63-letniego modelu. Mamy dzisiaj 9. Ten film nagrywam 9 maja 2025 roku. Dzisiaj będziecie mieli specjalny taki unboxing w tym dniu związany z tą datą. Ja na chwilę obecną Wam bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że znajdzie się kilku rówieśników plus minus, którzy wypowiedzą się na temat tego właśnie Swordfisha. Dziękuję Wam za uwagę. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.